No dobra, więc teraz najbardziej obszerna część całego odcinka, dlatego że będziemy rozmawiać o chórze. Chór, tak jak pewnie już Państwo się wyedukowali na poprzednich Insiderach, to w Heroes of Might and Magic chóru nie ma, a jeśli jest, to śpiewa na AA albo OO, czyli nie prowadzi żadnej fabuły tekstem. Po pierwsze, kto może mówić jakby o Strongholdzie? No orki, tak? Czyli musimy zastanowić się, jakim orki mówią językiem. No uwaga, zaskoczy Was wszystkich, językiem orków. Tak, czyli w pewnym sensie możemy się tu odwołać do fanowskich języków, które robią ludzie w internecie po prostu, bo ich to interesuje, nawiązują, inspirują się Tolkienem. Tam pojawiają się też odwołania do tak zwanej Black Speech, czyli właśnie mowy orków, chyba z Mordoru, o ile dobrze pamiętam. No generalnie mowy orków. Ja też na jakichś ciekawych forach fantasy znalazłem jakieś cudotwórcę, który stworzył jakiś język ogrów, więc to wszystko postarałem się złożyć do kupy, razem z tym, że potrzebuję sam jakby, biorąc pod uwagę melodię, którą chcę poprowadzić, potrzebuję wiedzieć, ile to będzie sylab, tak? No bo jeśli jakaś narracja ma się pojawić, to na przykład muszą się znaleźć słowa, czyli na melodii la, la, la mamy 3 sylaby, prawda? Czyli to muszą być 3 dźwięki. Tak jak wspomniałem, komponowałem słowa do tej melodii, do Strongholdu i to Black Speech połączone z takim moim pomysłem na ten język, czyli po pierwsze, żeby się zgadzały sylaby, po drugie, trochę jeszcze wprowadziłem tam własnych słów na bazie właśnie tych słów, które znalazłem na jakichś forach fantasy, po prostu tak zwanego języka ogrów. Język orków, tak naprawdę ten Black Speech, można powiedzieć, że on jest w pewnym sensie jest fanowski, ale jest trochę oficjalny, dlatego że ten język orków, na przykład w Władcy Pierścieni, no on ma swoje jakieś podłoże fabularne, tak, że wiemy, co poszczególne słowa znaczą, wiemy, w jakim kontekście zostały wypowiedziane, więc w pewnym sensie tego się trzymamy, żeby to tutaj też miało ręce i nogi, ale żeby też było nasze, tak, czyli no nasze. Generalnie to jest tunel podziemny, bo musieliśmy, jakiś gość z dungeonu nas gonił, a szkoda nam behemoty tracić, więc musieliśmy uciec. Taki żart, nieśmieszny zresztą. No dobra, więc już jak o tym chórze Państwo się dużo dowiedzieli, to ja teraz opowiem jeszcze bardziej szczegółowo o samych słowach. Przeczytałem kilka słów z tłumaczeniem, prawda, tego naszego języka, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, przemiksowanego z Black Speech, czyli językiem orków i językiem ogrów z jakichś tam źródeł fantasy internetowych. No dobra, więc na przykład jakie ja słowa wybrałem, na których będę bazował komponując tekst. Na przykład mamy słowo inras, które oznacza atakować, albo ustar, to znaczy armia, albo gijak, to znaczy krew, tak, przelew krwi. Kriktar to znaczy kapitan, lautam to znaczy walczyć. Mamy jeszcze słowa takie jak obieży świat, poszukiwacz, bohater. To jest tłumaczenie jako pral, czyli taka legenda z mitów, po prostu, takie słowo znalazłem. Lapus to jest dowódca wojenny na przykład. No dobra, więc teraz po prostu opowiem Wam tą historię z punktu widzenia chórzysty, czyli osoby, która śpiewa, prawda, w tym utworze i ona te słowa wymawia, co one oznaczają. Czyli na początku śpiewa głos żeński, czyli sopran i panie śpiewają Nu, largat, far, tok, szakolam. No jak słyszycie, to jest bardzo dużo tych, prawda, spółgłosek, więc to też, tak jak wspomniałem przed chwilą, łatwo się wymawia i dość łatwo się śpiewa, bo nutka w nutkę mamy sylaba, 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 czyli to nie jest to trudne, jest to łatwe, zwłaszcza dla osób z wykształceniem muzycznym. I to nu, largat, far, tok, szakolam. W moim tłumaczeniu, które ja sobie wymyśliłem i stworzyłem, to znaczy, że nasze plemię zostało wygnane na drugi koniec świata. Czyli chodzi o to, że jakby te orki musiały się skądś przesiedlić i teraz budują swoje jakby, no nie miasteczko, ale swoją osadę na nowo. Ok. Dalej śpiewają Shutofaud,
Bal Kala Khan, okej? Też mi się, ja to dawno opisałem, prawda, 2 lata temu, więc dokładnie nie pamiętam wymowy wszystkiego, ale chyba dobrze mi idzie. I to oznacza, że musieliśmy opuścić swoje domy, czyli no, to podkreśla to, że to oni mają taki koczowniczy tryb życia i walczą o to, żeby się w jakimś miejscu na przykład osiedlić. Okej. Dalej jest Zortan Ugat Fashad i chodzi tutaj o to, że my wiedzieliśmy wtedy, że on, czyli to już jakby jak później się dowiemy, chodzi o Krakhaga, że on już wtedy przemierzał morza, góry i wioski. Jakiś tam obszar, żeby wrócić do nas, może w ten sposób. Tak dość heroicznie może to brzmi. Później jest taki Kazum Edzok. To jest chyba już znane, zresztą to będzie teraz leciało w tle. To jest taki właśnie zbliżenie się do pierwszej kulminacji i to tak jest już mocno postawione i to oznacza, chór śpiewa wtedy, że wtedy on przyszedł. Czyli pojawił się, czyli ten Krakhag, który gdzieś tam wtedy poszedł, śmie się skillować swoje umiejętności, to już wtedy przyszedł i tam no, zjawił się, żeby jakoś może, nie wiem, pomóc wywalczyć tym biednym małym orkom z behemotami 10 ataku, żeby spróbować ich uratować. Okej. Tu już jest taki moment tutti, czyli mocnego brzmienia całej orkiestry i chór śpiewa Ek Mad Kriktar. On jest naszym niezwyciężonym wodzem, naszym przywódcą. Później jest Ek Kral, czyli on jest legendą. Podkreślenie, że to jest ta persona wybrana, czyli nie z opowieści, tylko ten człowiek, który tu przyszedł na tym koniku, czy tam wilczym miejscu, czy nie wiem, na roku, może pewnie na behemocie w sumie, jak już by przyjechał do nich. Okej, no i później jest znowu Krakhag Kral, czyli nasza legenda. I później jest znowu powrót, tak jak wspomniałem o tym kontraście, powrót do tej łagodniejszej strony. Jest Ek wraz Zum Lautamburgul i to chyba też śpiewają panie i one śpiewają: on poprowadził nas do zwycięstwa i pobudził w nas ducha walki. Czyli chodzi o to, że pewnie te orki, prawda, jak już zostały wybawione, może chodziło o to osiedlenie, tak, że już zbudowały swoją osadę, że czują się tak pewnie, mają większe morale na przykład. Okej. Później mamy Eggib Mok Zemar, co oznacza, on dał nam siłę i wiarę. No i później są ostatnie słowa już po tym takim wyciszeniu. Akurat w naszej aranżacji w porównaniu do oryginału jest kulminacja. Jest tara, tatara, 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 ta. Jest boom, super mega crescendo, czyli takie nabudowanie, jeszcze nabudowanie i tu jest taka ostateczna fanfara czyli właśnie króla dowódcy i to właśnie słowa są takie: Mibur Krakhag et Krakhag Kral, czyli chwała naszemu Krakhagowi, chwała naszemu wiecznemu królowi. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o słowa w Strongholdzie, czyli w dużym skrócie, powiem jeszcze raz, mamy tą biedną wioskę orków. Oni wiedzą, że tam jest gdzieś sobie na świecie Krakhag, który zabija potworki, zdobywa doświadczenie i że oni wierzą, że on kiedyś ich uwolni. No i on to nie ma tego w tekście oczywiście, ale tak w domyśle on pojawia się pewnie na jakimś mega starożytnym behemocie z Gladiusem Tytana 25 ataku. Oczywiście Gladius tyle nie daje, ale Krakhag tyle wyskillował. Hej, znowu Mateusz z tej strony. Słuchajcie, zrobimy sobie małe podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, bo jest piękna pogoda i ja też chcę jeszcze dużo mówić. Stronghold jest moim absolutnie ulubionym utworem w serii Heroes of Might and Magic 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 i 8, czyli to jest mój ulubiony utwór z całej serii. Dlatego, że jest w mojej ulubionej tonacji F-moll. Ja bardzo lubiłem ten zamek, grywałem nim jak byłem młodszy, nadal nim grywam nawet jak jestem starszy. Jeśli chodzi o muzykę, to jest absolutnie arcydzieło muzyki programowej, czyli takiej, gdzie sobie wyobrażamy, co to może być. Moim zdaniem idealnie pasuje sceneria i sam charakter zamku do muzyki. No po prostu jest kapitalny.